Korzystając z tego, że przyjechaliśmy dzisiaj w terenie Toronto, GTA, chcemy Was zabrać do super miejsca. I pokażemy Wam właśnie coś bardzo ciekawego, co jest rajem nie tylko dla myśliwych, wędkarzy, turystów, ale naprawdę to jest bardzo, bardzo ciekawe miejsce. I no cóż, to idziemy, no i odkryjemy przed Wami ten cudowny świat. Za chwilę wchodzimy do tego sklepu Bass Pro Shop, gdzie zobaczycie, co to jest w środku. Zobaczcie, jaka jest tutaj pogoda. Dzisiaj pada deszcz, jest mgła, jest tak brzydko. Bardzo ciężko się jechało highwayem, autostradą, a u nas w lesie nadal jeszcze jest śnieg. Jest śnieg. No to co? Idziemy. Nie przedłużamy. To jest ten legendarny łoś Kanady. I on tak naprawdę jest prawdziwej wielkości. Taki jak jest... 1 do 1. 1 do 1. Idziemy dalej. Znajdujemy się już w takim przedsionku tego sklepu. Jest tu przepięknie. Zaraz Wam pokażę. W kominku się pali. Niedźwiedź nas przywitał, więc zaraz tu przelecimy i pokażę Wam naprawdę stare, fajne zdjęcia pierwszych Indian i jak to wszystko wyglądało, bo tutaj są nawet komnaty takie starych chat. I zresztą, co ja będę mówić, już Wam pokazujemy. Stoimy teraz przy mapie tego sklepu. Jest on ogromny, to jest jeden sklep i będziemy starali się przejść po kolei i pokazać Wam wszystko to, co najciekawsze. Jest tu dzisiaj sporo ludzi. My musimy się porozbierać, bo to jest tutaj cieplutko. Tutaj drugi kominek się też pali z drugiej strony. No nic, rozbieramy się i idziemy, prawda? Bierzemy wózek. Bierzemy wózek. Powiemy Wam pokrótce taką historię. Niesamowity po prostu biznes dream amerykański. Słuchajcie, jaka prosta historia założenia tego sklepu. John Morris u swojego ojca, który miał sklep monopolowy na 8 metrach kwadratowych, przynosi sprzęt wędkarski i od tego momentu zaczyna się po prostu Bass Pro Shop. I biznes. Ogromny biznes Bass Pro Shop. Wystarczyło 5 lat wystarczyło, żeby z tego właśnie małego sklepu wędkarskiego, ze sprzętem wędkarskim w sklepie monopolowym u ojca, facet zrobił biznes na sprzedaży łódek wędkarskich, boat tracker, które to są łódki gotowe do łowienia ryb. Pełne gotowe ryby. I od tego momentu zaczął się boom w Bass Pro Shop i powstało bardzo dużo sklepów na terenie Ameryki i Kanady. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Jesteśmy na dziale właściwie odzieżowym. Tutaj jest akurat wyłącznie taki dział odzieży myśliwskiej. Tu można się ubrać,
od A do Z. Od skarpetki, majtek, czapki, butów, różnych stroi, od jesieni, zimy, bluz, wszystko co tylko jest potrzebne. Chcemy Wam przykładowo pokazać, jakie są ceny rzeczy. Artur też ma tą kurtkę, co ma na sobie, kupioną tutaj, ale już Wam pokażemy. Okej, ceny są różne, różnicowane. Na W przykład zależności od firmy. Takie spodnie kosztują około $300. Spodnie z szelkami $300. Ale już zaraz obok, patrzcie. Podobne spodnie, inna firma, już 659. Różnica kolosalna. Ale można wybrać. Można wybrać. I w sumie tak naprawdę z której firmy nie wybierzesz, czy będą trochę te tańsze, czy będą te droższe, to tutaj akurat w tym sklepie rzeczy są bardzo dobre jakościowo i bardzo dobre gatunkowo. Rzeczy tu są w zależności od tego, na co polujesz oczywiście. Są rzeczy na polowanie na ptactwo, są rzeczy polowanie na wilki, kojoty, są rzeczy na polowanie na łosia czy na dira. W zależności od tego, gdzie polujesz, na co polujesz, tak jest gatunek rzeczy dobrany do stylu polowania. I tak jak Artur mówił, z małego takiego przedsiębiorstwa Bass Pro Shop rozwinął się w sieć sklepów, 170 sklepów w Ameryce Północnej, no i oczywiście, tak jak wspominał, w Kanadzie. I pierwsze takie sklepy to powstały w Edmonton, powstały w Calgary i tutaj właśnie w Toronto. A my przechodzimy pomału na dział myśliwski i Artur Wam trochę opowie i pokażemy, ile tu jest broni. Tu Artur właśnie kupuje broń. Jesteśmy tutaj na dziale broni. Tu jest każda broń. Kulowa, na śród, są też takie broń, ładowanie czarnoprochowe, czyli muzzle loading. I mając takie pozwolenie, mogę pójść do tej lady i oglądnąć każdą broń, oczywiście okazując, że masz pozwolenie na broń i mogę każdą broń kupić w tym momencie. Zawsze jak tutaj przyjedziemy, to kupujemy to, co nam potrzeba. Teraz po zimie brakuje znowu dla saren na lizawkę soli i właśnie Artur chodzi i szuka, gdzie jest sól, bo byśmy musieli takie 2 kulki soli kupić. Idziemy szukać. Okej, tutaj mamy sól do tej lizawki, którą mamy tam w lesie i trzeba na wiosnę im dać, żeby one lizały, wtedy będą miały ładne poroża. Już Wam pokazuję, taka sól kosztuje $30 sztuka. Teraz Wam też pokażemy dział, gdzie są kusze i gdzie są łuki. Jest ich bardzo duży wybór. Artur też tutaj kupywał kuszę. Jaka to jest kusza? Co my mamy? Excalibur. Excalibur. I sobie wyobraźcie, że w Kanadzie jest ten sposób, że jeżeli człowiek zrobi pozwolenie na myśliwego, bez pozwolenia na broń, może kupić tutaj sobie kuszę bez żadnego zezwolenia i może tą kuszą po odpowiednim zakupie odstrzału iść do lasu i
polować. Taki Excalibur, taką kuszę można kupić za $1200, $1000, zależy, jeżeli jest promocja, można kupić nawet poniżej. Ale wam powiem tak, kiedyś jeszcze można było te kusze ściągać z tych haków. Teraz są pozakładane kłódki, że je możesz ich ściągnąć. No i trudno, taka jest zmiana. Wam pokażę taką ciekawostkę. Jak pojadę do lasu, to wam pokażę, jak moja kusza wygląda, a teraz są modyfikacje tych kuszy. Tutaj się naciąga, te haczyki zaczepia się o cięciwe i się korbą naciąga cięciwe. Ja naciągam moją cięciwę ręcznie. Moja żona praktykuje strzelanie. Włosia teraz. Uwaga. No. Ten sklep jest to takie super miejsce na rodzinny wypad i dzisiaj mamy właśnie sobotę i jest to tutaj dosyć dużo rodzin z dziećmi i to miejsce, gdzie ja się tu przed chwilą bawiłam, to też jest taka nauka strzelania, taka mini strzelnica, fajna do różnych celów, ale tutaj odbywa się mnóstwo różnych imprez. Zimą można odwiedzić tutaj Mikołaja, są przepiękne dekoracje, no i dla dzieci ogromny fan, ogromna zabawa. Jest tutaj organizowane Halloween, są takie summer campy organizowane. Jest też na Wielkanoc spotkanie z zającem i na przykład darmowe zdjęcia można sobie zrobić. Także mnóstwo atrakcji. Sklep to organizuje, no przyciąga, no i przy okazji robi biznes. Ten sklep nie tylko zajmuje się sprzedażą, ale też zajmuje się edukacją, a to jest takie też, można powiedzieć, wesołe miasteczko. Dlatego, że są różne imprezy robione, właśnie tak jak żona Gosia mówiła, Mikołaj czy Zając Wielkanocny, różne pokazy wędkarstwa, sprzętu i nawet zrobienie licencji na prowadzenie łódki motorowej. Jak przy okazji tu jesteśmy, to Artur też kupi sobie nowe kalosze do lasu. Jest to taki super zakup w tym sklepie, który starcza na przykład na 2-3 lata noszenia takich butów i one naprawdę są praktycznie niezniszczalne. Ja bym nosiła z 5 lat albo i więcej. No na Arturze się więcej rzeczy pali. Chcę wam pokazać, zobaczcie, można kupić tutaj obrazy, przepiękne dekoracje, na przykład przed swój dom, albo na swoje katycze, które są nad wodą, albo gdzieś w lesie. Co? I znowu pieniądze wydane, no nie? No, za potrzebą, jak to się mówi. Dobre? Super. Tam w lesie potrzebne są, bo mokro, wilgotno. No to a dobre. one są tutaj takie rozszerzane, a ja mam łydkę trochę grubszą, dlatego bardzo dobre są te. No to bierzemy.
Artur się ubiera, a ja lecę na mój ulubiony dział. I to jest dział taki do domu, gdzie można coś kupić do kabiny. Można kupić tutaj koce, można kupić tutaj pościele, można kupić fieranki, różne ozdoby. Zobaczcie, ile jest różnorodności i wspaniałych rzeczy. Już Wam pokażę, ile to kosztuje. Jedna poduszka, o właśnie taka, kosztuje prawie $50. No nie jest to tanio, ale jest przepiękna i wyjątkowa. Ja jestem strasznie kubkowa. To jest kubek z logo Bass Pro Shop i jest też kubek z logo Cabela's. Te dwa sklepy, te dwie firmy są teraz połączone. I taki właśnie sklep mamy bliżej lasu, chyba z połowę drogi, w Berry, Cabela's. Zobaczcie, jakie piękne. Piękne. A takie dwa podobne już mamy. Gosia poszła w półki, patrzy na talerze, na kubki myśliwskie, a ja sobie tak trochę tu siupnęłem i chciałem Wam tylko powiedzieć, jeżeli troszeczkę chodzi o statystyki, że w 2018 roku według statystyk 3% społeczeństwa, znaczy 3% rodzin kanadyjskich brało udział w myślistwie i wędkarstwie i to ogólnie razem z myślistwem i wędkarstwem wygenerowało praktycznie ponad 13% PKB Kanady, że to jest naprawdę wielki biznes. I tak naprawdę porównując to wszystko do Polski, to w Kanadzie 3% domostw deklarowało uczestnictwo w myślistwie, a w Polsce w tym momencie samym było 0,33% deklarowanych myśliwych, którzy polują na zwierzynę. To biorąc to, jakby powiedzieć, do porównywalnie na Europę, to Finlandia to jest po 5%, a Irlandia nawet 6%. No i to wszystko tu mówi, że tak naprawdę w Polsce myślistwo jest niszowe. Chyba najmniejszy procent myśliwych poluje w Polsce w całej Europie. A teraz Artur. 1, 2, 3. Który dla Ciebie? Ten. Wszystkie są w jednakowej cenie. Wszystkie takie kubki do wody, do picia, do zimnej raczej, nie do ciepłej, kosztują tutaj $20. Wybieram ten. Okej. Z rączką, termos na zimną wodę. W środku jest rurka. W środku jest rurka. Idziemy sobie dalej. Teraz przechodzimy do takiej erii, gdzie jest przepiękny wodospad, są rybki w stawie, no i ogromne akwarium. A też można tutaj przejść, widzicie, tam zaczyna się taka już normalna plaza, gdzie są normalne sklepy, gdzie można sobie zrobić zakupy. Przez ten wodospad jest tu trochę głośno
I tutaj jest najbardziej popularne takie miejsce, bo dzieci oglądają ryby i przychodzą na ten wodospad. Ale chciałam wam pokazać teraz. Nie za bardzo widać. Ale to jest ogromne akwarium. Idziemy z drugiej strony. No tu z tej strony jest troszeczkę ciszej i już za chwileczkę będziemy przechodzić do działu wędkarskiego, bo też chyba coś tam musimy kupić, prawda? Na flow fishing. Niedługo, jak już śniegi zejdą, wybieramy się na rzekę, na muchówkę łowić i potrzebna nam jest żyłka. Nowa. Tutaj Gosia znalazła totem indiański. A teraz idziemy na stanowisko, na erię, gdzie są żyłki i takie właśnie linki do łowienia pstrągów na wiosnę na spławik. Zdradzę wam tajemnicę. Gdyby tutaj były pokoje do kupienia, to na pewno Artur by się tu przeprowadził. On ten sklep to praktycznie traktuje jak drugi dom. Ale ja też lubię ten sklep, tyle że trochę inne działy. Ja lubię chodzić na te działy turystyczne i takie sportowe, a każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Idziemy teraz na łódki. I to jest właśnie ten tracker, to jest ta firma, którą Morrison właśnie zaczął sprzedawać gotowe łódki do połowu ryb. No i do tej pory ta firma istnieje i ta firma tutaj ma w tym Bow Center właśnie swoje stanowiska. No, i różnego rodzaju łódki, różnego wielkości, różnego gatunku. Są łódki głębokodenne, są płaskodenne. Na rzekę, na jeziora, na głębsze jeziora. A latem są wystawiane one na parking. I naprawdę od wyboru do koloru, jakie sobie by kto chciał zażyczyć i kupić i co potrzebuje i jakie ma warunki, to może naprawdę wybrać sobie, co tylko mu się żywnie podoba. Są łódki wędkarskie, są łódki turystyczne, są takie te pontony, które można tak samo pływać po jakichś 20 ludzi nawet w tym pontonie, w tych właśnie takich pontonach. No naprawdę bardzo duży wybór. Właśnie wam pokażę tą łódź, o której Artur właśnie mówił. U nas na jeziorku chyba są dwie takie łodzie i właśnie ludzie sobie spokojnie pływają, obserwują przyrodę, rozmawiają. Można też łapać ryby z takiego czegoś. Opalają się, korzystają. Super są te łodzie. One są dosyć duże, ogromne wręcz. Zaraz zobaczymy, ile one kosztują. Zaraz wam pokażę. Ta akurat chyba jest na wysprzedaży, bo 44 320. Jak ktoś chce, to może zaoszczędzić aż tyle. Tam do tych kucharskich pójdziemy, nie? I zobaczcie, ATV można też kupić. Tam w rogu jest mnóstwo pokazanych takich, jak to się mówi? Side by side. Tak, czyli tam koło siebie są siedzenia albo są takie właśnie te kłady ATV i to też jest produkcja trackera.
ile kosztuje taki ATV? 6,285. To jest trochę większy, a mały, taki dla dzieciaków, 3380. No to takie ceny możliwe. O, zobaczcie, już przygotowują dekoracje na Easter, na Wielkanoc. Będzie tutaj się działo. Idziemy teraz w dział turystyczny. Byśmy chcieli jeszcze dokupić do nas, do lasu, taką kratkę na ognisko, bo już nam się przepaliła, a naprawdę bardzo długo nam służyła. Zobaczcie, tu są lodówki, tu jest wszystko do barbecue, tu jest wszystko do... Popatrzcie, plecaki, do turystyki, także mnóstwo rzeczy. Tu można spędzić naprawdę cały dzień. To jest zbijane, to jest okawie przysłynne. Tutaj są też wszystkie rzeczy do wędzenia. Zobaczcie, różnego rodzaju drzewo, czereśnia i jakieś inne, jabłoń, tak. Różnego aromatu. Różnego aromatu. Tu się zasypuje właśnie te takie wióry drewniane i ustawia się wędzenie, spalanie, a tu się kładzie na wędzenie. Co to jest? Odkryliśmy tutaj taką maszynę do mieszania kiełbasy, gdzie Artur zawsze musi wyrabiać sam, a teraz zobaczcie, nigdy wcześniej tego tutaj nie widzieliśmy. Jestem ciekawa, ile to kosztuje. Masz cenę? Ja nie widzę. Ile? 500. $500. No to myślę, że Chyba ręcznie Artur będzie dalej mieszał ręcznie. Chociaż my dużo robimy wyrobów, Artur. Albo wiertarką niskoobrotową. Ja, dokładnie. $500. O, sporo. Tutaj jest podwieszony pod dachem oryginalny samolot, którym takimi samolotami właśnie ludzie latają na północ Kanady. Tam, gdzie samochodem nie można dojechać. Dokładnie. On ma też te płozy, gdzie jeżeli nie można dolecieć, to lądują nad wodą. Latem, jak jesteśmy, to właśnie te samoloty, które lądują na wodzie z tymi właśnie bojami, takimi płozami, które można wylądować na jeziorze, bardzo często widzimy, jak latają, dlatego że ludzie prywatnie mają. Po naszym niebie latają. Tak, po naszym niebie latają. Ludzie prywatnie mają takie samoloty i takimi samolotami leci się 600, 800, 1000 km na północ, żeby na przykład jechać, polecieć na polowanie, tam gdzie nie jest dostępna droga, polecieć na łowienie ryb. No i to też kosztuje gdzieś jakieś $1200 taki tryb. Na jedną osobę. Na jedną osobę. No, a teraz ja jestem w moim ulubionym miejscu. Po jednej stronie są rzeczy dla kobiet, po drugiej stronie są rzeczy dla mężczyzn i naprawdę super gatunkowo rzeczy. I tutaj jak już kupisz, to możesz nosić i nosić, naprawdę. Jeszcze chcieliśmy Wam pokazać oryginalnej wielkości piżmowoły, które mieszkają właśnie w Kanadzie. Na dalekiej północy. Na dalekiej północy.
Wszystkie zwierzęta, które są tutaj, no oczywiście one są wypchane, wiadomo, ale to są oryginalnej wielkości. I teraz jeszcze chciałam Wam pokazać, jak wygląda i jakiej wielkości jest biały niedźwiedź. Idziemy teraz do białego niedźwiedzia. A ja idę zobaczyć, może skuszę się na jakąś broń. To jest wykorzystanie sytuacji, ja uważam. Zobaczcie, jakiej wielkości jest do mnie niedźwiedź. Niesamowite. Ogromny. Jego pazur to praktycznie jest jak mój palec. It's like the pallet, no? It's got the gun Henry, and they're looking in the regular and the 22. They're in that. Someone Okay. to just yell. Ja powiem tu, w ten sposób ja mogę, mając pozwolenie na broń, bez żadnego problemu kupić tu każdą broń, jaka jest na półce. To jest Henry 22, 22, bardzo ładna broń. Ładowana jest wszystko. How many bullet? It's 10. Yeah, this 10 bullet is inside, 10 pocisków i przeładowane jest. Okay. Henry, a teraz mi jeszcze pokażę Browninga. Tak samo jest też lever action, tak zwane ładowanie. The Browning doesn't have the loop. How many? And the Okay. Say? Oh, yeah. Okay, maybe in the. Thank you. All right. Thank you. Tu macie wszystkie szafy z amunicją każdego typu i każdego rodzaju. Ale nie zawsze każda amunicja jest. Na przykład kiedyś szukałem właśnie na 22 semiautomatyk amunicji, też nie było w całym Toronto. Gościa. Chwilę usiedliśmy i odpoczywamy przy kominku i znaleźliśmy nasze ulubione suszone mięso. A tu jest akurat bekon, jalapeno, bardzo lubimy, teriyaki i tutaj takie dosyć ostre mięsko suszone. Słodko ostre. My zazwyczaj jak upolujemy, tak jak wspominaliśmy wcześniej, sami suszymy i robimy sobie właśnie takie mięsko, ale jak jesteśmy właśnie w takich sklepach, to nie omieszkamy sobie kupić nasze ulubione snaki. Widzicie, ten sklep to jest moloch. Tak samo tutaj w Kanadzie są mniejsze sklepy, właśnie takie zajmujące się wędkarstwem, myślistwem. To są takie rodzinne biznesy. No to jest naprawdę bardzo wielkie i duże. W Polsce za moich czasów, jak ja byłem jeszcze w Polsce, to tak naprawdę w sklep, w którym można było kupić broń, już nie mówię o wędkach, ale o broni, to był tylko chyba w Gorzowie jeden sklep pod egidą Polskiego Związku Łowieckiego i tylko można było tam kupić broń. Teraz już chyba jest więcej tych wszystkich firm. Ale też wiem, że są targi takie myśliwskie i targi wędkarskie, gdzie można sobie zobaczyć, jakie są firmy, jaki sprzęt. No też się na pewno dzieje w Polsce. My nie wiemy dokładnie, jak teraz w Polsce jest,
ale chcieliśmy Wam właśnie pokazać jeden z takich sklepów, gdzie naprawdę mamy ogromny wybór i może... Zobaczcie, jak się pięknie w kominku pali. Oczywiście to nie jest prawdziwe drewno, tylko gazowe, ale przepięknie to wygląda i on jest naprawdę ogromny. Pokażę Wam jeszcze ostatnie spojrzenie na ten sklep, bo będziemy już pomału wychodzić, będziemy szli do kasy. I tym miłym akcentem chcieliśmy się z Wami pożegnać ze sklepu Bass Pro Shop. Usiedliśmy sobie trochę, bo aż nas nogi bolą, bo to naprawdę jest wielkopowierzchniowy sklep. Zapraszamy Was do oglądania następnych odcinków. Będziemy tam poruszać bardzo ważny temat emerytury i jeżeli jesteście ciekawi, dlaczego zostaliśmy na emeryturze w Kanadzie i wybraliśmy właśnie tą drogę, a nie emeryturę w Polsce, to zapraszamy na następny odcinek już za moment. Dlatego w tym momencie już się z Wami żegnamy. Kanada po polsku z pięknego sklepu Bass Pro Shop. Do zobaczenia.